Siemanko, w kolejnym odcinku z Australii, z pięknej i dzikiej Australii, którą Wam pokazywaliśmy przez ostatnie parę odcinków i jeszcze w paru pokażemy, bo będzie jeszcze około 4, może 5 odcinków z tego kraju, a później lecimy dalej. Wczoraj już szukaliśmy biletów, gdzie polecieć, plany się oczywiście pozmieniały, jak to u nas cały czas, ale to zobaczycie w swoim czasie. Jak już będziemy mieli bilety, to wtedy najwyżej się dowiecie, a jak nie, to dowiecie się, jak dolecimy do nowego kraju. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam piękne widoki, które są stąd, czyli z Albanii, czyli miasta, w którym jesteśmy teraz, w stronę Perth, tam gdzie zmierzamy, bo jutro musimy oddać naszego campervana. Udało nam się tyle, że mamy 2 dni go dłużej, za darmo, fajnie się dogadaliśmy, ekstra. Naprawdę dobrze wyszło. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, piękne widoki, ale dodatkowo powiemy Wam o cenach, jakie są w Australii, bo na pewno wiele osób to interesuje, ile za co się tutaj płaci. Mnie też to interesowało, zanim tutaj przyleciałem. I powiem tak, i można podróżować bardzo drogo, bo jest ogólnie drogo, ale jeśli się przyłożycie, to można podróżować w miarę tanio, tak jak my, i praktycznie wydawać pieniądze tylko na paliwo i na jedzenie, które kupujemy oczywiście w Aldim, czyli najtańszym sklepie tutaj, w którym pokażę Wam za chwilę, jakie są ceny, i gotujemy sami. Teraz Wam pokażę, po ile to jest paliwo. Teraz aktualnie muszę zataktywować za $100. Macie 9,1 za 8, za 1,89, no i 1,90 praktycznie. Ceny wahają się od najtańszej stacji, jaką znalazłem, była po 1,81, a najdroższa 2,89, to było na pustyni. Tam wychodziło naprawdę bardzo drogo za paliwo. I przypominam od razu już na początku, dolar australijski to nie dolar amerykański, jak parę osób próbowało być mądrzejszym w komentarzach. Dolar australijski jest po około 3 zł 10 groszy. Ostatnio staram się nie jeść prawie słodyczy, no może jakieś tam czasem się zdarzy, ale ogólnie nie staram się nie jeść, ale zobaczyłem Snickersa Peanut Brownie. Ja kocham brownie, musiałem go spróbować. Jak ktoś z Was próbował, dajcie znać, czy Wam smakowało, bo jestem ciekawy, aż zaraz spróbuję. No i teraz Wam pokażemy ceny w najtańszym sklepie, w najtańszym sklepie, jaki tu jest, w Aldim, gdzie robimy praktycznie cały czas zakupy. Zdarzało nam się zrobić też w innych, w których było drożej. No ale zaraz Wam pokażemy, wiecie, jak chcecie przyjechać w miarę spoko, oszczędzić na podróży, to na pewno musicie jeść tutaj. To przeprowadzimy Was trochę tutaj, żeby Wam pokazać ceny. Banany po 49, po ile widzieliśmy najdrożej? Po 5,99 chyba najdrożej w sklepie widziałem. Także tu jest. Ale to pewnie taniej. Jest takim bardzo drogim. No. Musicie naprawdę wiedzieć, jak podróżujecie po Australii, że jeżeli nie znajdziecie Aldika, to szukajcie na przykład za kilogram 3 zł, czyli 9 $3. $3, czyli 9 zł za kilogram jabłek. Najgorsze jest to, że w sumie nie wiem, jakie ceny teraz są w Polsce. No właśnie. No, ale może patrzcie, jak nie znajdziecie Aldika i będziecie podróżować, to polecamy, jak się nazywa ten? Woolworths. To jest też, no, ale to tam są też w miarę ceny tanie, ale najlepiej w Aldim. Tutaj możecie zobaczyć właśnie kilo piersi, nie, to jest więcej, to jest prawie 1,4. Cenę $11, czyli 33 zł. 33 zł. No Apollo właśnie, którego pozdrawiam serdecznie, mówił, że ostatnio poszedł do sklepu w Polsce i było po 25 zł za kilogram piersi. Także nie jest dużo drożej. Kawy, no to oczywiście kto jaką tam pije. Ja tutaj piłem akurat nie z tego sklepu, tylko z innego, Labatce pyszna, ale tą też wcześniej piłem. Też była naprawdę dobra. Po 15 zł za 250 gram. Słodycze też są w miarę tanie. Ulubione ciasteczka Ali, kokosowe, $2. I Ty też je lubisz? Jak będziecie kiedyś w Australii, to koniecznie spróbujcie. To weź od razu. I później mi mówisz, że Ty jabłkę wciskam słodycze. Szynki, no to zależy też jaką kupicie, jaka jakość oczywiście. No ale możecie znaleźć średnio $2, $2,5. To jest bardzo dobrze, bo w innym sklepie na przykład widziałem tą samą szynkę za $4,5. Centralnie to samo, tylko inna naklejka. Powiem Wam tak, no, jak porównywaliśmy ceny w normalnych sklepach, w których niestety czasem musieliśmy kupować, bo nie było nigdzie Aldi na trasie,
Przeważnie próbujemy kupić tak, mieliśmy lodówkę, także mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby kupić więcej towaru, mieć sobie i wozić ze sobą po prostu. Ale ceny potrafią się tak różnić, że w jednym sklepie zapłacić za coś $2, w innym już 4. Za ten sam produkt, czyli wiecie, raz więcej się płaci po prostu, także naprawdę warto korzystać. Żeby nie było, że to jest jakaś reklama, bo nie jest, bo po prostu wam mówimy, gdzie, jak można tanio podróżować. Tutaj rzeczy, na których też potrafiliśmy sobie oszczędzić, kupując taki gotowy posiłek. Wiecie, jak na przykład kupicie sobie takiego bifa z ziemniaczkami, albo to jedliśmy też. Chicken, on był bardzo dobry. On tutaj kosztował $5. Czyli 15 zł. 15 zł. W restauracji za butter chicken płacicie $15. 3 razy drożej. Tutaj też makaron z brokuła, to akurat na promocji, ale za 8 też jest dobra cena. No ale też na przykład ravioli, $4, czyli 12 zł. Można tanio tutaj sobie żyć. Znaczy tanio, no. No można. W restauracji, pamiętacie, w restauracji ogólnie jest drogo. Nie ma, najtaniej jak znaleźliśmy jakiegoś takiego fast fooda z Chińczyka albo coś, to obiady były po $10. I bardzo niedobre. No i takie bardzo średnie. Jakoś też pewnie. No ja nie mówię, że tutaj jakoś jest jakaś super, ale tamte też były. Normalna, jest niska cena. no, normalna cena obiadu to jest około $15 w górę. W restauracjach 10 było najtaniej w Chińczyku, no ale było jak było. A tutaj możecie zjeść za 5 i praktycznie jest bardzo podobnie. Woda, coś bardzo istotnego. Tutaj znajdziecie też najtaniej, jest 80 centów, 79 za 1,5 litra. Przeważnie widzieliśmy w innych 1,5, w innych centrach, znaczy w supermarketach widzieliśmy za około $1,5. Najdroższą wodę, małą butelkę, jaką widziałem, to było na stacji na pustyni, $6,5. Prawie 20 zł za małą butelkę wody. No i pamiętajcie, że jak podróżujecie takim kamperem, gotujecie sami, wody używacie bardzo często. Zawsze lepiej mieć duży zapas i oszczędzać na niej kupić tanio, bo do gotowania potrzebujecie, do gotowania makaronu, do wszystkiego się używa po prostu wody. Wiadomo, że można by było lać na tych punktach, na których się zatrzymujemy, tam wszędzie są toalety praktycznie, jest woda i tak dalej, ale my wolimy nagrać z butelki. Mimo tego, że w większości tych miejsc woda się nadaje do zużycia. Tak, podobno w Australii można pić kranówkę, no. No ale my zdecydowanie woliśmy to. W mieście to jeszcze inaczej, bo to jestem w stanie uwierzyć, że ktoś się tym zajmuje, żeby to jakoś było, ale tak nie wierzę tym rurom, przez które ta woda przechodzi na jakichś zadupiach. Normalnie w sklepie, na przykład w Sydney, mała butelka wody przeważnie była $2, 2,5. No ale 6,5 to już była przesada, zdecydowanie. A wiecie co jest najgorsze? Tam przez tą pustynię jak jedziecie, oni mają swój monopol. Tam nie macie miejsca gdziekolwiek kupić, co wiecie, 100-200 km stacja i tak kupicie, i tak u każdego jest drogo, a i tak musicie to zrobić. Chyba, że sobie wejdziecie ze sobą. Z czym? Na przykład ciasto, jak kupiłam ogromny kawałek ciasta, kupiłam za $6 domowego no, ale ja mówię o wodzie. Woda jest taką rzeczą, którą musicie pić. To nie ma wyjścia, że ktoś wodę powiedziałeś tak, że to zabrzmiało, jakby wszystko było drogie. To ciasto było tanie akurat, no. Ale woda była mega droga, a to moim zdaniem jest wykorzystywanie mega ludzi, bo każdy wie, że każdy musi pić wodę. Skończy wam się woda i tak musicie kupić, czyli dacie $6,5. I tak. Więc zróbcie zapas wcześniej. Tak. Rzecz, o którą niedawno jeszcze trzeba było walczyć w Polsce. Papier toaletowy. Widzicie, za 18 pak, 18 pak, 8,69. To jest chyba też cena bardzo zbliżona do tego, co jest w Polsce. Płatki owsiane. A, tu są takie pakowane. Te nie wiem, ale ja jadłem te za 1,35. To może nawet taniej niż w Polsce, szczerze bardzo mówiąc. Dobrze. No 4 zł za taką paczkę kilogramową. Nie, pół kilo. Nie, 750 gram. Dokładnie. No jak ktoś lubi takie, co mają więcej cukru. O, i w ogóle to jest przysmak australijski. Oni tym smarują kanapki. Ja to tylko raz spróbowałem i wyplułem do zlewu, bo było takie okropne. Jeśli ktoś mieszka z Was w Australii, co mnie oglądacie, dajcie znać, czy jecie to. Ja też tego spróbowałam i też nie jestem fanką, ale Australijczycy bardzo to lubią. No. Popatrzcie, dzisiejszy nasz obiad. 80 centów, czyli razy 2,40. Sos. O Jezu, niecałe 6 zł. Tak, 5,50. Czyli mamy 8 zł mniej więcej? 8 zł, no i kurczak, no to nie wiem, no to kurczak z $5, nie? Tam No. To 15 zł. Tak, czyli za 23 zł mamy 3 obiady. Aha, 2 osoby, no tak. 3 obiady z tego zrobimy, czyli będzie nas po 8 zł obiad.
Widzicie jaka Ale oszczędność? to też jest tanie. Na przykład. Naprawdę można fajnie tu oszczędzać i tanio podróżować. Tak jak Wam mówiłem, no nasz najdroższy koszt podróży to paliwo. Bo niestety bez tego nie da się podróżować. Tu jajka widzicie 3,69. Jakieś 11 zł. Ostatnia rzecz, co Wam pokażemy tutaj właśnie, no to kosmetyki. No wiadomo, każdy musi używać, nie ma co ukrywać. No to pasty do zębów. Więc mniej więcej możecie zobaczyć, jakie są ceny. 3-4 dolary. Dezodorant $4. Żele pod prysznic, gdzie tu są? To też około 3-4 dolarów. Wszystko mniej więcej w takich cenach. Nawet nie, powiem Ci szczerze, ten co ja O, kupowałam. tutaj nawet jest po $2. Zobacz. I dzisiaj zwiedzanie zaczynamy akurat od Green Pool, czyli przepięknego miejsca, które Wam zaraz pokażę. Następnie jedziemy na Elephant Rocks i będziemy się tak przemieszczać miejsce po miejscu aż do Perth. Mamy tam jeszcze, nie wiem, 400 km chyba. Nie wiem, dokładnie musiałbym sprawdzić. Ale jeszcze cały dzień dzisiaj i jutro rano. No, ale woda. Może teraz o cenach wynajęcia kampera lub samochodu. Za wynajęcie musicie liczyć około $100 za dobę, co najmniej. Zaczyna się od takiej ceny. Za takiego jak my mamy, to najtaniej widziałem $150, a nawet i po 200, a za lepsze, no to już wiadomo, zapłacicie dużo więcej. Pod tym względem akurat jest drogo. Nie ma co ukrywać, dlatego warto też spróbować skorzystać z takiej aplikacji, jak my używaliśmy, gdzie może, znaczy aplikacja, nie aplikacja, była strona internetowa. W jednym odcinku, tam chyba w numer 4 możecie znaleźć, jest podana strona, na której można wyszukiwać te samochody. Przewozi się z miasta do miasta i wtedy macie taki samochód za darmo. My na samym przewiezieniu go przez 9 dni myślę, że jakieś $1200–1300 na samym wynajmie zaoszczędziliśmy. A to jest bardzo dużo pieniędzy. Nie ma co ukrywać. Następnie karty SIM. Też bardzo ważna rzecz, ponieważ bez internetu jest naprawdę ciężko. Nie ma co ukrywać. Szczególnie w takich czasach jak mamy teraz i ludzie są do tego przyzwyczajeni, że mogą sobie wszystko szybko sprawdzić w telefonie. Jak przyleciliśmy na lotnisku, za kartę z Vodafone plus 30 giga internetu zapłaciliśmy $12, ale ta karta nie sprawdziła się po prostu. Działała tylko w mieście albo w większych miastach, tak powiem, ale już jak jechaliśmy przez pustynię i w takich miejscach, gdzie było ciężko z zasięgiem, sprawdzała się tylko Telstra. Telstra działała praktycznie wszędzie, dlatego bardzo polecamy. Za simkę zapłaciliśmy $2,50 plus doładowanie $30 za 30 giga. Wiadomo, drożej niż Vodafone, ale przynajmniej wszędzie działała. Także najbardziej możemy właśnie polecić Telstrę. Jedziemy do kolejnego miejsca. Teraz Elephant Rock, chyba że jeszcze po drodze coś będzie. Kolejne miejsce Waterfall Beach. No i wiecie, spodziewacie się wodospadu, chociaż takiego jakiegoś w miarę. Cokolwiek, wiecie, żeby jakoś wyglądał. I dostajecie takie coś. Czekajcie, żebyście widzieli skalę. To. Wiecie? O, to. No i właśnie dochodzę do Elephant Rock. Hej. O, robi niesamowite wrażenie.
i wiecie, ja bym chciał zaznaczyć, że po prostu te ceny, o których mówimy, są nasze spostrzeżenia, które tutaj po prostu zobaczyliśmy i możemy Wam przekazać. Jeśli z czymś się mylimy, a ktoś ogląda to akurat mieszkający w Australii, to napiszcie w komentarzach jakieś sprostowanie, bo widzowie czytają też komentarze. To gdzieś jeśli popełnię ten błąd, sorry, no nie jestem nieomylny, mogę się gdzieś pomylić. No, ale chcemy Wam przekazać mniej więcej z tego wszystkiego, co my stąd wyciągnęliśmy, jak można oszczędzić na takiej podróży. No i ogólnie jakie są ceny. No. Dla kogoś, kto mieszka w Australii, zarabia w Australii, to według mnie jest tu tanio po prostu, bo taką osobę stać na wszystko. Jak ktoś przyjeżdża z Polski, to może mu się wydawać już, że jest drogo. Chociaż w Polsce teraz też jest drogo, nie ma co ukrywać przez tą inflację, która teraz jest. No ale jeżeli ktoś przyjedzie z jakiegokolwiek europejskiego kraju, Europy Zachodniej oczywiście, no to te ceny są bardzo do przyjęcia. Nie ma co gadać. Wiele cen jest nawet niższych, niż na przykład można za coś zapłacić w Anglii. Wiem, bo mieszkałem długo. Właśnie wjechaliśmy do parku, gdzie występują gigantyczne drzewa. Będzie można się przejść na szczyt. Ale to zaraz, jak dojdziemy na miejsce, to Wam pokażę i powiem, ile kosztowało to. I tak to wygląda. Dobra, wejdę do środka, wejdę tu i Wam pokażę wszystko co i jak. Ale powiem Wam, że te drzewa są tak grube, ale to dobra, jak będę trochę dalej, to Wam wszystko pokażę, bo tu i tak jest pod słońce strasznie. Szkoda, że nie jestem w stanie Wam jakoś przekazać, żebyście sobie wyobrazili, jakie to jest grube. Jakie wielkie. No i dobra, zaczynam. Jest to atrakcja, która też była bardzo polecana w tym rejonie. Także mam nadzieję, że naprawdę będzie warta siebie. W ogóle powiem Wam, że się tak trzęsie całe, że jak ktoś ma jakieś lęki, to nie dałby rady tutaj przejść. No jest dość wysoko też już. No i tutaj w tym punkcie właśnie jesteśmy 40 metrów. Na 40 metrach wysokości, o dokładnie. Ale najwyższe drzewa mają 70. No tam to jest mega wysokie. Ale jak ma być szczery, no nie jest to warte $21 australijskich, czyli 65 zł. Zdecydowanie nie, bo tak naprawdę tu się idzie tylko takie kółko. Ja już tam dalej zawracam i wracam do punktu wyjścia. Bardziej celowałem tutaj w to, żeby się wspinać na te drzewa, bo podobno jest tutaj taka możliwość. No ale nigdzie tego nie widziałem. Może gdzieś dalej to będzie. Na pewno wiele osób też się zastanawia, ile zarabia się w Australii. No to powiem Wam na przykładzie tego, co po prostu słyszałem, że wiecie, w jakiejś takiej, można powiedzieć, pracy jak w sklepie można zarobić około $1000 tygodniowo i to są bardzo słabe zarobki, tak naprawdę. W innej pracy, już takie jakieś lepsze, można zarobić $2000 tygodniowo mówię. No a w takich jeszcze lepszych na pewno dużo więcej. Także przy tym jak na przykład za mieszkanie, zależy oczywiście gdzie, w jakim mieście, no bo w każdym mieście są inne ceny.
Także to jest nie do podważenia. Ale z tego, co mi opowiadał kolega, na przykład jak on płaci $750 tygodniowo, no to dobra, miesięcznie wychodzi $3000 za sam wynajem. No tak, ale jak na przykład się zarobi $8000, 2000 miesięcznie, no to naprawdę starcza Wam na bardzo dobre życie. I tak jak mówiłem, jak mieszka się tutaj, pracuje się tutaj, to wydaje mi się, że jest tanio dla tych ludzi, co tu są. Stać ich na pewno na wszystko. Ale dla turysty z Polski jest jak jest. Te drzewa tu mają po 400 lat podobno. No to się paliło niestety. Wystarczy na dzisiaj drzew. Fajnie było zobaczyć, ale drugi raz $21 bym nie dał. Tam Ala robi już obiadek, a ja jeszcze muszę uzupełnić moje suple. I oczywiście białkołownika też. To jest zbiór różnych rzeczy, różnych moich witaminek. Makaron, kurczaczek, sos grzybowy. Taki dzisiaj obiad. Wcześniejsze miejsce, to w którym byliśmy na tych drzewach, to okazało się, że to nie jest miejsce, gdzie się wspina na drzewa, że dopiero mamy tam jeszcze półtorej godziny, żeby tam dojechać. W ogóle co do kosztów dalej, na przykład treningi, bo parę osób może też to interesować. Za siłownię, jak tutaj chodziłem, to płaciłem około $15 za jedno wejście, czyli jakieś 45 zł. Jak byłem na treningu, no to za trening mniej więcej $20, czyli jakieś 60 zł. To myślę, że te ceny też nie są wcale złe, ponieważ na przykład no, nie wiem, w Tajlandii za trening no tyle samo się płaci. Za siłownię, no wiadomo, trochę mniej. Na pewno w Polsce też się mniej płaci za siłownię, chociaż nie wiem ile teraz kosztują, ale też pewnie mniej. Ale i tak myślę, że to jeszcze nie było tak tragiczne. A mówiłeś o cenach kempingów i prysznic? Nie, to powiedz. No to kempingi to jest ogólnie najtańszy chyba widzieliśmy za $20. Nie, 20 no, $20. A tak ogólnie to jest zazwyczaj około 30. Teraz jak byliśmy w Albanii to były droższe, bo 20 za osobę chyba w ogóle wychodziło. Tak. Więc jak jest więcej osób to już w ogóle drogo, a prysznice no to różnie. Czasami są darmowe oczywiście, to z tej aplikacji Wikicamps sobie możecie sprawdzać, ale tak no to jakieś $4-5 kosztują. Nam się akurat udało, że no my nie płaciliśmy za kampingi, także nam odpadły te koszty przypadkowo, ale z takim czymś też się możecie, liczcie się, jeżeli podróżujecie tutaj właśnie tak kamperem, bo można na tej aplikacji znaleźć miejsca, gdzie można się przespać, a nie można spać, gdzie Wam się podoba, bo spanie na dziko jest tutaj zakazane. Można dostać mandat. No, także żebyście wiedzieli, że nie ma tak, że się zatrzymacie na jakimkolwiek parkingu i sobie pójdziecie spać, bo tak to tutaj nie wygląda. Śmiertelne decyzje. Słuchamy właśnie drugi raz teraz podcast historyczny o Everest. Tak skończy się Mega Wam polecam. Powiem Wam, że się wrąbaliśmy w maliny nieźle. Mamy prawie 20 km taką drogą przez las. Dziury są takie, że szok i ciężko dojdzie. Mamy ogólnie do zrobienia ile? Ze 100? 195 km. No jeszcze 95 km, żeby dojechać do miejsca, w którym musimy się zatrzymać na noc. Z czego 12 taką Z czego drogą. 12 jeszcze tak, a co dalej to nie wiem. Jeśli nasze auto to przetrwa, to będzie cud. Widzicie tą drogę? Jedziemy 5 na godzinę. Ale kto to tak ten piasek układał? Takie paski. Tak, po złości normalnie. Siema, mamy kolejny dzień. Ola, przywitaj się. Hej! Przyjechaliśmy właśnie z samego rana, o 7 wstaliśmy. Jesteśmy teraz w Hamelin Bay i przyjechaliśmy szukać płaszczek. Podobno na plaży występują tu płaszczki, że przepływają po całą plażę oczywiście.
Ale jedziemy. znając nas, to będzie tak jak z kangurami. Z kangurami? Kanguru. Tak, z lwami morskimi. Dokładnie. Ale nie, no. Trzymajcie kciuki, żeby zaraz tutaj były. Podobno można gdzieś sobie całkowicie do nich podchodzić i tak dalej. Ale nie dotykać oczywiście. No. I nie przeszkadzać. Dokładnie, także super. Żeby nie było, że jakieś bajki opowiadamy. No ale tutaj takie płaszczki naprawdę podpływają. Największa płaszczka 4. Ale ogromna musiała być. 350 kg. Boże, ile to jest przecież. No. No tutaj jest pokazane. Żeby nie dotykać, stać w metr od niej i nie karmić. No niestety, no nie. Nie udało nam się, ale przypuszczałem, że po prostu jest za bardzo wzburzone morze. No niestety, nie udało nam się zobaczyć. Szkoda, naprawdę. Bo akurat bardzo chcieliśmy, ale też tak myślimy, czy czasem może nie jest za wcześnie na to. Może być tak naprawdę. Z 8 rano. No cóż. Zgadnijcie co? No cóż, no wiecie jak jest. Dobra, jeszcze my się z tym teraz jedziemy do jaskini. Jak daleko tam mamy? Dobre pytanie. Ja jedziemy do jakiejś takiej bardzo tutaj popularnej, która tutaj jest. Co tu jest? A, tu jest ten środek. No i przesuwamy się cały czas w stronę Perth. Musimy dzisiaj do 13 odbyć samochód, czyli za 5 godzin. I koniec naszej tutaj tej przygody teraz z tym fajnym samochodzikiem. Niestety. Szkoda. Tak, zostaniemy 2 dni w Perth i ruszamy w stronę Mankimia, czyli na północ Australii. Tak to będzie wyglądało już przez kolejne dni. Pamiętajcie, że organizujemy ten, znaczy dla tych osób, które są zainteresowane, że będzie obóz Muay Thai w Tajlandii od 19 czerwca do 3 lipca. Jeśli ktoś jest chętny, napiszcie do mnie. Zostało nam parę miejsc, chcemy zamknąć w tym tygodniu już listę, znaczy to będzie w niedzielę, dobra. W tym tygodniu co będzie, chcemy zamknąć listę już całkiem. Także jak ktoś jest chętny, to się odzywajcie. I te obozy będą organizowane też cyklicznie. Kolejny będzie prawdopodobnie w sierpniu, będzie to już obóz MMA plus Muay Thai. I kolejny będzie w grudniu, prawdopodobnie po świętach, że Sylwester będzie spędzony w Tajlandii. Także już sobie organizujcie wolne i zbierajcie fundusze. Tak, będzie świetna zabawa. No, my jedziemy po wodę, ona się skończyła, trzeba robić śniadanko. Wiecie co, właśnie jedziemy. Drogą mówię, dalej jakie drzewa poubierane skoro, także dziwny taki las. A tu jedziemy dalej, a tu po prostu wszystkie drzewa spalone i prawdopodobnie tutaj jest to miejsce też, gdzie występowały te okropne pożary, co były, ile lat temu one były? No w tym cudownym roku 2020. Patrzcie, jak tu wszystkie drzewa po prostu są spalone. Strasznie się to musiało tutaj palić. Cała kora czarna. A zobacz, przecież to było 2 lata temu. To i tak naprawdę zaczyna, to jest odrobina dosłownie jakiejś zieleni na tych drzewach. Dojechaliśmy właśnie do Margaret River, bardzo popularnej miejscowości tutaj, i dotarliśmy właśnie na Surfers Point. Są tutaj organizowane mistrzostwa świata w surfingu, jest to bardzo, bardzo popularne miejsce dla surferów. No i są w wodzie, tylko musimy tam dolecieć dronem. Zaraz nad nimi. To miejsce też czasami jest nazywane Big Wave, czyli duża fala. Bo tak jak widać są tutaj. No. No nic, dobra, startujemy i zaraz zobaczymy, jak sobie tam radzą. O, ktoś próbuje. No niestety. O tak, leci, widzicie? Niestety zepsuł mi się dron. Nie polatał tu, a żałuję bardzo, bo pięknie by to wyglądało, ale fajnie popadłeś. No, szkoda bardzo, nie wiem co się stało. W ogóle mi go nie chce znaleźć. Nie mam pojęcia, a później jak go próbuję wyłączyć, to nawet się nie chce wyłączyć. Coś się popsuło. Kolejną rzeczą, o której musimy wspomnieć, w cenach są to ceny hoteli i hosteli. Hostel najtańszy, jaki widziałem w Sydney, to było 60 zł, totalna melina. Melinka w takiej, w której my byliśmy, gdzie później po paru dniach w sumie z każdym dniem było coraz lepiej i wcale nie było tak źle. Bo było naprawdę fajnie w tym hotelu. Ale ziołem pachnie.
nie było źle wcale. I tam zapłaciliśmy po 90 zł. I to też był bardzo tani. Ceny tutaj nawet były za hostele 150, albo Tak. no 150 to były takie normalne ceny tam w Sydney na przykład. Wiadomo, w innych miastach może być taniej. Nazywał się Mad Monkey, jeśli ktoś by Tak, chciał. Mad Monkey, dokładnie. Za hotel, najtaniej, który znaleźliśmy, to spaliśmy ostatnio, to płaciliśmy $90 australijskich, czyli 270, a normalna Za cena noc za pokój. za noc za pokój, ale normalna cena to jest od $100, 150 w górę. Tak, także jeśli ktoś by chciał sobie podróżować i spać tylko po hotelach, jest to droga inwestycja, bardzo droga. Dosyć drogo. Taniej jest zdecydowanie wziąć kampera, a szczególnie takiego na relokację, darmowego Tak. i po prostu spać w kamperze albo w campervanie. My naprawdę bardzo dużo pieniędzy przez to oszczędzamy, bardzo, bardzo dużo. Myślę, że to 8 dni, 9, które dzisiaj jest 9 dzień, to na tym, że śpimy po prostu w nim, mamy darmowy nocleg, mieliśmy go za darmo i dodatkowo oszczędzamy na jedzenie, bo sami gotujemy, to z jakieś $2000 mogliśmy na tym oszczędzić. Na pewno, No, spokojnie. jak nie więcej. Także to jest świetna opcja. Patrz, jak sobie jedzie. 3 te podłączone, znaczy 2 dodatkowe podłączone. Jak pociąg. To jest niesamowite. Jak oni to prowadzą? Dojeżdżamy właśnie do miejsca, gdzie mamy oddać naszego campervana. Podliczyliśmy właśnie koszty, jakie nas wyszły za samo paliwo, co wydaliśmy na drodze. Zbieraliśmy każdy rachunek za paliwo, ile wydaliśmy w ciągu tych 9 dni, które jechaliśmy. Wyszło dokładnie ile? $1652.42 razy 3,10, bo po tyle jest dolar australijski. Czekajcie. To wychodzi 5122 zł i 50 groszy. Za ile? 8 dni. Za 8 dni podróżowania. Kosmos. Tylko paliwo. Nie wliczyliśmy do tego kampera, bo mieliśmy za darmo. Jeździliśmy w aucie i noclegów. Jeśli ktoś by chciał tak podróżować i za wszystko płacić, to Australia jest niesamowicie drogim krajem do podróżowania. Niesamowicie po prostu. Jakbyśmy do tego doliczyli kolejne, przypuśćmy, $2500 za wynajęcie samochodu, za jedzenie w restauracjach i za nocleg, No, ja myślę, że nawet więcej może. to sobie wyobraźcie, no. I to jest tylko 8 dni, a gdzie podróżować cały miesiąc albo dłużej. My tak rozmawialiśmy, że fajnie by było sobie podróżować, zwiedzić całą Australię tak dookoła, ale to by trzeba przecież było mieć ciężarówkę pieniędzy ze sobą. Australia jest droga. Nam się udało podróżować tanio, ale ogólnie Australia jest droga. No tak, ale wiesz, 5122 zł za 8 dni tylko za paliwo, już nie licząc wszystkich innych rzeczy, to jest też bardzo dużo. No to jest kosmos po prostu, no. Także, no, jest drogo. Właśnie trzeba się pakować, posprzątać szybko i go oddajemy. Podróż kamperkiem, campervanem była zarąbista. Super było. Polecamy bardzo, ale Każdemu, kto ma pieniądze. Dużo pieniędzy. No, dużo pieniędzy albo lubi oszczędzać jak my, ale to i tak dużo wychodzi. Zdecydowanie. O, przyjechał nasz Uber. Dobra, jeszcze później zrobimy podsumowanko, bo jeszcze musimy powiedzieć ważne coś, ceny papierosów i alkoholu, bo niektórych też to interesuje. Na sam koniec temat, który pewnie też interesuje wiele osób. Po ile się tu można zabawić, dokładnie ile kosztuje alkohol i papierosy. Co do papierosów, akurat Alicji kolega pali, to nam powiedział, że palił. To jak palił, to nam powiedział, że za 40 papierosów płacił $56, czyli 150 zł. 56 A dolarów. normalnie, tylko to dlatego, że było 40, a normalnie paczka $30. Nie no, jak 56 dolarów to dużo więcej, to 170 zł. 170, a normalnie paczka $30, $30. czyli 93 zł za paczkę papierosów. Nie opłaca się. Ciekawe ile z Was dorzuciło od razu po przyjeździe. No a wódeczki, no nie będę kręcił, ale A, bo nie można. no nie chciałbym, żeby mi ten. A Smirnowa na przykład 0,7, $40. Jakie wódki się pije w Polsce? Ja nie wiem. Jezu, ja nie wiem też. Jakaś tequila po $50, taka najtańsza. Absolut $53. No 150 zł. Za pół litra.
ta pół litra. Nie, sorry, 0,7. No 0,7, no ale nie, to jest 160 zł. No i dobra, kończymy nasz odcinek i razem z tym odcinkiem kończymy naszą wyprawę campervanem po Australii. To była niesamowita przygoda i żałujemy, że go już musieliśmy oddać, bo bardzo chętnie byśmy go też wzięli na północ, tam gdzie jedziemy za 2 dni. No ale trudno, no stało. Wiedzieliśmy, na co się piszemy, fajnie było, fajnie, że mogliśmy wam pokazać, że jest w ogóle taka opcja podróżowania, że można zaoszczędzić naprawdę dużo pieniędzy na takiej podróży. No i mamy nadzieję, że komuś się to przyda, bo to jest naprawdę fajne i na tym nam zależy, żeby pomagać ludziom właśnie w oszczędzaniu na takich rzeczach. Wiadomo, jak ktoś ma, niech wydaje, no bo co? Po to się ma pieniądze, żeby wydawać, ale jak ktoś chce oszczędzać, to my mu pokażemy, jak to zrobić. Dokładnie tak. No to dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście. Do następnego, pozdrawiamy. Trzeba sprostować jedną rzecz na sam koniec. Jednak zapytałem siostry, tutaj papierosy są dużo droższe. Paczka wychodzi 42 do 48 dolarów. O,